I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Cześć, witajcie. Zostałam poproszona przez jednego z moich subskrybentów o pokazanie mojego ogrodu, także zapraszam Was dzisiaj na taki garden tour. Znajdujecie się z przodu domu, tu gdzie jest bramka, którą odmalowaliśmy na zielono, tak samo jak cały płot w tym roku odmalowaliśmy na zielono. I od tej strony wejdziemy do mojego ogrodu. Zapraszam. Wchodzimy, słuchajcie, przez bramkę do ogródka i tutaj od razu po prawej stronie znajduje się moja grządka, na której wysiałam pietruszkę, marchewkę i czekają buraczki do wysadzenia. Do tej pory ta grządka była okryta folią, tak żeby ochronić przed kotami, żeby nie rozdrapywały i było znacznie zimniej ostatnimi dniami, także dlatego przykryta jest folią, a dzisiaj wymienię ją na siatkę, tak żeby dalej chronić przed kotami. Po lewej stronie znajdują się dwa mauzery pojemności 1000 litrów każdy, a u góry możecie zauważyć, tutaj jest taka długa drabina, ponieważ musimy umyć okna i przynieśliśmy z garażu po prostu tą najdłuższą drabinę, jaką posiadamy. Przed mauzerami stoją worki i także jedna donica, bo już wysadziłam, tak jak pokazywałam, ziemniaczki. Jak pójdziemy tutaj do tyłu, to mamy ostatnią taką małą grządkę, na której ma rosnąć groszek, aczkolwiek jeszcze nie wszedł. Obawiam się, że ślimaki zżerają to, co wschodzi, dlatego wysypałam niebieskim granulatem. A tutaj z kolei jest taki zakątek z wybudowanym przez nas w zeszłym roku domkiem dla jeża. Jeż już się obudził i przestawiony jest tutaj mały kompostownik drewniany. I teraz jak znowu znajdujemy się tutaj przy bramce wejściowej, to możemy przejść do ogrodu głównego. Przy mauzerach z drugiej strony znajduje się beczka, która zbiera wodę z rynny, a po prawej stronie znajduje się mój domek ogrodowy. I idziemy dalej. Domek ogrodowy jest razem z patio i tutaj siedzimy i robimy sobie grilla i jemy kolację. I znajduje się tutaj część wypoczynkowa, dlatego mamy tutaj kwiaty, rabata kwiatowa ze stanowiskiem do zrobienia ogniska. Tutaj w tej części po lewej stronie, tutaj, jest stara szafka łazienkowa, którą w zeszłym roku zamieniłam na grządkę na kwiaty i dzięki temu zyskałam troszeczkę więcej powierzchni na wysiewane czy wysadzane kwiaty. Tu jeszcze cofnę się na chwileczkę, żeby nie było, ale mam dwie tutaj taczki, tak jak robiłam z Howardem ziemię, także dzisiaj muszę też właśnie dokończyć przesiew ziemi. Muszę po prostu poprzesiać ziemię i wymieszać z kompostem na dalsze wysiewy. Dobrze, i idziemy teraz tutaj i mamy mój domek narzędziowy, który ostatnio odnawiałam. Tutaj są głównie narzędzia i wszystkie narzędzia do ogródka. I za trawnikiem znajduje się mój warzywnik. W warzywniku jest 5 dużych grządek
a także mniejsza grządka, która ma zioła. W tym moim ogródku, co aktualnie rośnie. W pierwszej grządce mamy bób zimowy. Tutaj, gdzie jest folia, wysadzałam szpinak, pokażę później z bliska. Tutaj, jak wspomniałam, jest grządka z ziołami i muszę już obciąć zioła, bo się rozrosły, także będą nasuszone. W tej grządce miałam troszkę więcej truskawek, ale niestety one nie przetrwały mi zimę. One już też były stare, także się wyrodziły. Dlatego w połowie grządki wysadziłam ostatnio cebulę, a tutaj znajduje się czosnek. Wiem, że nie powinno się sadzić cebuli obok czosnku, ale mam tak malutki ogródek, a jesteśmy cebulaki, w związku z tym postanowiłam tak czy siak tą cebulę tutaj wysadzić. Czosnek jest czosnkiem zimowym. Jak zauważycie, tutaj są deseczki i kamienie, pod nimi się nie to, że super, tylko że pod nimi zbierają się ślimaki i potem jest mi łatwiej je ubić. W środkowej grządce mamy cebulę i groszek, a ostatnia grządka, którą teraz odnowiliśmy, czyli jest nową grządką zrobioną tutaj, jeszcze jest pusta ziemia i jak widzieliście, przesadziłam i przesortowałam miętę od trawy żubrówkowej i ona jest już tutaj tylko ta grządka z miętą, a ten plastikowy pojemnik za chwileczkę będę obsadzała sałatą. Za tymi grządkami znajduje się też rabata kwiatowa, ale nie tylko kwiatowa, ponieważ tu mam połączenie kwiatów z warzywami. Tutaj taki jest malutki jeszcze, ale rośnie ładnie przy doniczce rabarbar. Także już niedługo będzie rabarbar. Tu będą groszki pachnące się pieły po tym sporniku, a tu jest czarna porzeczka i w przyszłości dojdzie tutaj jeszcze jedna lub dwie czarne porzeczki oraz taka różowa porzeczka, która nam świetnie smakowała. Tu jest z kolei bramka do tyłu, gdzie mamy nasze śmietniki i tam jest taka komunalna ścieżka, żeby te śmietniki wyprowadzić na ulicę, bo my nie mieszkamy przy głównej ulicy. I tutaj mam szklarnię. Szklarnia jest postawiona w narożniku najbardziej nasłonecznionym i tu jest najdłużej światło. Moja szklarnia nie jest duża, to jest 2 na 3 metry i aktualnie trzymam w niej moje sadzonki. Tutaj są sadzonki buraków, kwiaty, tam dalej chyba też kwiaty, na razie kwiaty. I w najbliższe dni zaplanowałam wyniesienie doniczek z kwiatami, które tutaj zimowały. Muszę przejrzeć tylko dalie, czy nie zgniły i mają zdrowe korzenie. Także to jest cała moja szklarnia i tutaj zmieści mi się 20, może maksymalnie 30 krzaków pomidorów. Jak poutykam, to będzie. Także tak wygląda mój ogródek z tej strony, gdzie się znajduje szklarnia. I tu mam jeszcze jedno patio przy domu i to patio jest takim narożnikiem, gdzie najmniej wieje, także jak mamy silne wiatry, to chowamy się tutaj, gdzie jest ten biały stoliczek i brudne fotele, które też muszę wyprać. Jeden już trochę przeprałam, drugi jeszcze wymaga wyprania. Ten drugi fotel wymaga jeszcze wyprania na łokietników, podłokietników, nie wiem jak to się nazywa, oparć, może tak inaczej, oparcia, ponieważ tam często siadamy po prostu przy robotach ogrodowych, więc te ręce nie są zawsze czyste, tak samo jak i ubrania. No i tutaj, jak wspomniałam, tu jest grządka, gdzie już mam wysadzony mój szpinak. W szpinaku mam 2,5 rządka szpinaku, który pochodzi z upraw z multidoniczek, a tutaj jeszcze wysiałam po prostu teraz kolejną partię szpinaku. Jak widzicie, mam wysypane granulki, ponieważ tu, gdzie nie były wysypane w tej połowie,
to ślimaki fantastycznie zaczęły tutaj żerować i stwierdziłam, że ja też chcę szpinak, to dlatego wysypałam granulkami. Natomiast pod tym płotem znajdują się maliny, które już zaczynają wypuszczać i znajduje się tutaj jeden winogron i mamy nadzieję, że uda nam się ten winogron przesadzić, ponieważ on zarasta za mocno tutaj i maliny, i szklarnie, także chcemy go przesadzić za domek ogrodowy i może w przyszłości będzie się piął po domku, znaczy nie domku ogrodowy, tylko mojej drewutni. O tak może powiem. Także tak to wygląda. Tu mamy bramkę od zewnętrznej części, od frontu domu. Za tym domkiem mamy grządkę i worki z ziemniakami. Tu jest mój domek ogrodowy, gdzie na patio spędzamy czas jedząc kolację. Tu już mam przygotowane coś do jedzenia, zaraz Wam pokażę. Tutaj z kolei jest grządka rabata kwietna, ponieważ tu jest zastawiony trawnik, tak aby delektować się ogniskiem i na przykład piec kiełbaski na ognisku. Tutaj mamy narzędziówkę, a tutaj mamy warzywnik. Ponieważ mój warzywnik nie jest taki duży, to ja mam też sporo doniczek, w których obsadzam po prostu inne też warzywa. I to całość ogrodu. Nie jest duży, ale przynosi mi dużo satysfakcji. Dzisiaj na śniadanie pierogi z kapustą i grzybami. Kawa w ogrodzie będzie zawsze w kubku od dzików w ogrodzie. No i Bartka, który nam to sprezentował. Powiem Wam, że ja z racji tego, że pracuję długie godziny, to rzadko kiedy mam czas na gotowanie, ale tak ostatnio chodziły za mną pierogi z kapustą i grzybami, ale to chyba dzięki mojej mamie, bo ona robiła ostatnio, że stwierdziłam, że muszę to zrobić. Lepienie wcale mi dobrze nie szło, ale jakoś wyszły i są całkiem smaczne, także zjadliwe są, także śniadanie, kapusta kiszona. Ja powodzenia w uprawianiu kapusty kiszonej nie mam. Kapusty kiszonej. Ja powodzenia nie mam takiego w kapuście, w uprawie kapusty, ponieważ ta nadmiar ślimaków powoduje, że ślimaki z kapustą mi raczej nie smakują. Muszę sama siebie pochwalić, bo wyszły dobre. A jeżeli chodzi o ogród, pokazałam Wam także taczki, bo przesiewam ziemię. W ogrodzie bardzo ciężko jest zachować jakikolwiek porządek. Także nie liczcie na to, że będziecie mieli wymuskane zawsze pięknie, takie reprezentacyjne, takie, słuchajcie, zakątki w ogrodzie, ponieważ tego się nie da. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze coś jest do przeniesienia, przesiania, przesortowania. Jak posprzątacie sobie ogród jednego dnia, to za 2-3 dni znowu w którymś zakątku, w którym pracujecie, zrobi się bałagan i znowu trzeba będzie to posprzątać. Myślę, że tak samo jak w domu. Także tym się nie ma co przejmować, to jest normalne. Słuchajcie, w tym roku postanowiłam zawalczyć o główną nagrodę w konkursie na największego. Konkurs organizowany jest m.in. przez kanał Dziki w Ogrodzie. Pozdrawiam serdecznie. Jest chyba 5 kategorii i trzeba wyhodować, uprawić największe warzywa, między innymi cebulę, pomidor, ogórek, nie zapisałam sobie na kartce, sorry dziki, dynię i coś jeszcze chyba, bo 5 kategorii. Ale to nic, ja sprawdzę sobie ten filmik, ja już go oglądałam. Także ja chciałam tylko serdecznie wszem i wobec wszystkim na świecie ogłosić, że w tym roku biorę udział i bardzo podoba mi się główna nagroda, czyli nic. Chyba że uśmiech kierownika. Także Adrian, na koniec bardzo proszę o uśmiech. Wyniki będą ogłoszone przez Tinkę z kanału Zdrowy Zagonek. Także serdecznie zapraszam na ten kanał także. No i co? I walczymy. Do października mam czas coś uprawiać. Ale na razie sobie podelektuję się kawą.
I feel like I'm losing my mind. I pierogami. Kawa, pierogi z kapustą. No i tak sobie myślę, że cebulę już mam posadzoną, pomidory rosną, ogórki za wcześnie, dynię chyba dam na kompostownik, bo podobno dobrze rośnie w kompostowniku. Ale co ja wam będę podpowiadała? Chcę wygrać. Włączył się u mnie tryb gracza. Bartek coś o tym wie, jak przegrywam z nim statki. No za każdym razem. Ups. Także mimo wszystko mam nadzieję, że wygram. Jak nie wygram, to nagroda przejdzie na kogoś innego. Miłego dnia. Pa, pa. Także kochani, chyba tyle.